O, tu jest taka nakrętka. Spróbuję też zdjąć te turbinki. Mamy elementy układu ssącego. To jest ta obudowa z łożyskiem. Zakładam tutaj w ten sposób drugą turbinkę. Rozpadło się to łożysko znajdujące się tutaj od strony komutatora. O, tutaj mam ten cały wianek z kulkami. Zewnętrzna średnica to będą 22 mm. No i co? I teraz spróbujmy włożyć ten wirnik do środka. Ale mam jeszcze taki czarny przewodzik w oplocie, współczesny. I te przewody mamy już połączone. Tutaj mam pewien problem, bo mam chyba tylko jedną taką śrubkę. Myślę, że na razie przynajmniej ją założę, że ona będzie jednak tutaj do tego odkurzacza jakoś w miarę pasować. Jeszcze sobie raz sprawdźmy ten przewód ochronny. Ok, dobra. Cześć! Dzisiaj chciałbym Was bardzo zaprosić na drugi odcinek poświęcony temu staremu Electroluxowi Model 7. Myślę, że gdzieś z przełomu lat 20. czy 30. w pierwszej części, czy w pierwszym odcinku o tym odkurzaczu przede wszystkim go zdemontowaliśmy, wyczyściliśmy, wypróbowaliśmy silnik i prawdę mówiąc, kiedy zaczynałem to dzisiejsze nagranie, teraz odkurzacz mam już zmontowany, ale kiedy zaczynałem to dzisiejsze nagranie, to wcale nie byłem taki pewien, że ten odkurzacz będzie dobrze działał, a jak przed chwilą widzieliście w tej króciutkiej zapowiedzi, okazało się jednak, że całkiem fajnie działa. No ale ten dzisiejszy odcinek to nie będzie tylko montaż odkurzacza, tutaj było jednak też kilka przygód, w cudzysłowie, przygoda z łożyskiem w tym odkurzaczu. Musieliśmy jeszcze raz cały ten silnik rozmontować, nawet dokładniej niż w pierwszej części, także to też jest fajne. Zamontujemy także w tym odcinku, w tym nagraniu nowy przewód do tego odkurzacza, taki trochę stylizowany na historyczny. No i tak jak już w zapowiedzi widzieliście, sprawdzimy, przetestujemy działanie tego odkurzacza. Także dużo jeszcze nas tutaj pracy czeka i zapraszam Was na drugą część nagrania o odkurzaczu Electrolux 7. Wracamy dzisiaj do naszego Electroluxa 7. W poprzednim odcinku, w pierwszej części przede wszystkim wyczyściliśmy ten odkurzacz, sprawdziliśmy działanie silnika. Przyznaję, że na początku bardzo optymistycznie do tego podszedłem, a jak później robiłem sobie już próby działania tego silnika, to jednak wydawało mi się, że on bardzo nieregularnie chodzi i nawet z ciekawości wziąłem się za próbę rozmontowania go troszeczkę bardziej niż robiliśmy to w pierwszej części, bo w pierwszej części właściwie wyjęliśmy tylko ten wirnik ze środka, wyczyściliśmy tutaj ten stojan znajdujący się w obudowie odkurzacza, natomiast nie udało mi się w pierwszej części tego nagrania rozmontować tej części, czyli tego całego układu ssącego, tych turbinek. Po prostu wyglądało to mniej więcej w ten sposób i dalej nie byłem już w stanie tego rozmontować. Wyczyściliśmy tylko i nasmarowaliśmy łożysko, które się tutaj znajduje i które odkręca się po odkręceniu tutaj tej małej pokrywy. Natomiast jak bawiłem się trochę tym odkurzaczem w przerwie pomiędzy odcinkami, to rozmontowałem też cały ten układ ssący. Po prostu podłożyłem sobie tutaj o tą krawędź deseczkę, uderzałem jakimś młotkiem i wybiłem cały ten wirnik z tego łożyska. Tego poprzednio nie zrobiliśmy. I teraz myślę, że możemy wykorzystać okazję, żeby też to troszeczkę wyczyścić. Nawiasem mówiąc, zauważyłem, że tutaj wypada taka kratownica z dziurkami, która no chyba miała chronić cały ten układ ssący przed wessaniem jakichś większych kawałków kurzu i jak ona wypadnie, to potem podczas pracy silnika gdzieś się tutaj po prostu obraca na tym wale silnika i bardzo hałasuje, także ja spróbuję ją tutaj ponownie zamontować, ale najpierw może weźmy jakąś szczoteczkę i szybko to wyczyśćmy i wyczyśćmy też cały ten układ ssący, który w zasadzie jest taki sam jak we współczesnych odkurzaczach, czyli dwie te ruchome turbinki i tu jest ta kierownica czy dyfuzor, już nie pamiętam jak to się nazywa, która kieruje strumień powietrza do wewnątrz. Także funkcjonuje to w zasadzie dokładnie tak samo jak we współczesnych silnikach. Nawet przyznaję, że nie jest to jakoś bardzo brudne. No ale tutaj ten kurz warto wyczyścić i przede wszystkim bardzo chciałbym porządnie, no chyba w ten sposób powinna być zamontowana,
porządnie zamontować tę osłonkę, żeby ona stąd nie odpadała, a jeżeli będzie odpadała, to szczerze mówiąc chyba wolałbym ją zupełnie wyjąć, ale dobra, spróbujemy ją tutaj zaraz zamontować. Tutaj, tak jak mówiłem, ten układ ssący bardzo brudny nie jest. No i teraz tak, jeszcze zaraz przetrę jeszcze tą osłonkę. Ona jest troszeczkę powyginana. Spróbuję ją lekko wyrównać. Jak ona chyba tak powinna siedzieć, tylko problem z tym teraz, jak ją tutaj ładnie umocować. Żeby ona nie wypadała. Jak ona się tu trzyma? Chyba musi wejść po prostu tutaj pod te blaszki. A ona się już tak troszeczkę powyginała. O, jeszcze tu z tej strony. No nie, jakoś... No trzyma się niby. Aczkolwiek czy to długo wytrzyma, nie wiem. Zaraz spróbuję tu jeszcze troszeczkę ją mocniej podopychać. Wezmę młoteczek i tu spróbuję jeszcze... O. Te blaszki pozaklepywać. Ok, no wydaje mi się, że się to trzyma. No jeżeli wypadnie, to po prostu będzie bardzo hałasowała. To może rozkręcimy to jeszcze raz i ją tutaj, nie wiem, może jakoś przylutujemy na przykład. Ale na razie jest wsadzona chyba tak, jak powinna być. I wydaje się, że się trzyma. Dobra, trzeba będzie uważać przy dokręcaniu tej pokrywy. No to co, to wkładamy z powrotem w łożysko. Tutaj łożysko już nasmarowaliśmy, ale skoro to jest otwarte, to jeszcze dam... O, to jeszcze dam tutaj troszkę smaru. To łożysko od strony obudowy, od strony komutatora też mamy nasmarowane. Teraz, skoro mamy już to rozkręcone, spróbuję też... O, tu jest taka nakrętka. Spróbuję też zdjąć te turbinki. Nawet jeżeli ten silnik nie będzie później dobrze działał, to przynajmniej obejrzymy sobie dokładnie jego budowę. Śrubka, turbinka, kierownica. Troszeczkę się z tym posiłuję, bo przecież musi to w jakiś sposób zejść. Ok, super. Myślę, że teraz, korzystając z okazji, udało się nam zrobić to, czego nie zrobiliśmy w pierwszej części nagrania, czyli bardzo fajnie rozkręcić cały ten silnik odkurzacza Electrolux 7. Mamy tutaj wyjęty ze środka wirnik, mamy elementy układu ssącego, to jest ta obudowa z łożyskiem. Od strony worka na kurz szczotki, zakrętki szczotek, mocowanie pokrywa łożyska. No i myślę, że teraz, ponieważ wszystko to już sobie dokładnie obejrzeliśmy, możemy te elementy ponownie zmontować. Zakładam tutaj turbinkę, która dochodzi aż do samego wirnika. Zakładam tutaj kierownicę. Zakładam tutaj w ten sposób drugą turbinkę. No, tak, żeby był luz między nimi. Tutaj zakładam nakrętkę. Okay. Teraz ją dokręcam. Dobra. Teraz możemy złożyć ten cały układ ssący. Tutaj ta osłonka powinna być dość mocno już zamocowana. No, teraz nawet udało mi się
ręką nacisnąć tutaj ten wał, wcisnąć w łożysko. Obraca się to całkiem ładnie. Teraz, ponieważ mamy tę część silnika, ten układ ssący zmontowany, możemy z powrotem włożyć wirnik do tej obudowy do stojana. Ale zorientowałem się, że pojawił się tutaj następny problem, mianowicie rozpadło się to łożysko znajdujące się tutaj od strony komutatora. Tutaj wypadła między innymi taka obręcz, która właśnie tak jak teraz ją nałożyłem, powinna znajdować się tutaj na tym wale wirnika. Natomiast kompletnie nie byłem w stanie tutaj się do tego łożyska dostać. Nie byłem w stanie odkręcić takiej nakrętki jak ta, która znajduje się od tej strony. No, przyznaję, że jak zacząłem tutaj mocować się z jakimiś kluczami, to ona mi po prostu pękła. No, nie pozostało nic innego, jak ją po prostu rozwiercić, w brutalny sposób stąd usunąć. I faktycznie znajduje się tutaj, może spróbuję jakoś troszeczkę dopchnąć. Znajduje się tutaj łożysko, z którego właśnie wypadła ta środkowa część. Ok, udało mi się wydłubać tutaj to łożysko ze środka. Zobaczcie, ta środkowa część łożyska wypadła. Tutaj mam ten cały wianek z kulkami. Może nawet przy okazji zaraz zobaczymy, jakiej produkcji jest to łożysko. Jakieś oznaczenie na nim. Dobra, coś tu jest. Jakieś napisy. Steyr, Austria. Super. No, mówiłem wam, że ten odkurzacz został znaleziony w rupieciarni w Austrii. I teraz pytanie, no prawdopodobnie gdzieś kiedyś w późniejszych latach to łożysko było wymieniane. Zaraz sobie zmierzymy rozmiary dokładne, żeby wiedzieć na wszelki wypadek. Trochę żałuję, że nie zmierzyłem tego łożyska od strony układu ssącego, ale wydaje mi się, że one są chyba dokładnie takie same. Wyczyszczę też tutaj tą miskę łożyska. W sumie to nawet fajnie, że to łożysko się rozpadło, no bo inaczej bym go pewnie nie wyjmował. A niezależnie od tego, czy ten akurat konkretny odkurzacz, czy ten konkretny silnik będzie działał, to sobie dosyć fajnie to wszystko obejrzeliśmy. Tak, i tutaj ten wianek porusza się w tej misce, natomiast największym kłopotem jest to, że wypadła ze środka ta malutka tulejka, ta bieżnia. Ale udało się ją całkiem fajnie włożyć. Tutaj na niej, nawiasem mówiąc, też są jakieś numery. Ja po prostu zrobię zdjęcie, bo bez fotografii myślę, że nie uda mi się tego w ogóle zobaczyć. A na powiększeniu będzie to widoczne. Bardzo fajne łożysko. I to łożysko powinno teraz w ten sposób siedzieć tutaj na tym wirniku. Zaraz to spróbujemy ładnie nałożyć. Po prostu myślę, że przy wyciąganiu, wyszarpywaniu tego wirnika z łożyska cała ta bieżnia wypadła ze środka i później nie byłem jej w stanie włożyć, jeżeli to łożysko było zmontowane w środku. Fajne, nawiasem mówiąc, w całkiem dobrym stanie łożysko. Wziąłem sobie teraz miarkę, bo bardzo mnie ciekawią rozmiary tego łożyska. Miarka jest wyzerowana. Zewnętrzna średnica to będą 22 mm. Szerokość tego łożyska to jest 7 mm. 22 na 7, a wewnętrzna średnica powinna być też 7 mm. 22 na 7 na 7. A sprawdzę jeszcze tutaj średnicę tej końcówki. Tak, 7 mm. 22 na 7 na 7. Fajnie. Będziemy to po prostu wiedzieć, jeżeli trzeba by takie łożysko wymienić. Nie pamiętam, czy nawet jedno z tych małych łożysk w silniku odkurzacza Czajka nie miało takich samych wymiarów. Tutaj jest chyba, nie wiem, E7 na nim napisane. W każdym razie fajne austriackie łożysko. Myślę, że włożę je teraz z powrotem tutaj do tej miski łożyska, tylko jeszcze ją przedtem nasmaruję. Okay. Nasmaruję też samo łożysko. No, wchodź tutaj. No i co? I teraz spróbujmy
włożyć ten wirnik do środka, tak żeby on, no właśnie, żeby on trafił tutaj w to łożysko. Dokręcam tutaj, sprawdzając cały czas, jak chodzi wirnik, i on chodzi luźniutko, bardzo ładnie tutaj wszedł w łożysko. Ok. Słyszycie chyba, jak luźno się obraca. Ach. Tutaj mam to dokręcone. Kurczę, teraz przyznaję, że wolałbym tutaj dać tę zakrętkę, bo będzie to ładniej po prostu na zewnątrz wyglądało. Ta druga jest niewidoczna z zewnątrz. O ile ona się tutaj da wkręcić? Tak, da się wkręcić. Będę musiał po prostu poszukać może od jakiegoś innego starego Electroluxa takiej zakrętki łożyska. Dobra, tutaj powinno to już być ok. Z tej strony mam nadzieję, że to łożysko nie wypadnie. Jak to jest duży ten otworek? 24,5 mm. Dobra, coś pokombinuję. Spróbuję tu coś znaleźć. Zobaczymy zaraz, czy nam to łożysko nie wyskoczy, ale ono tutaj bardzo mocno siedzi na tym wale silnika, także nie powinno się zsunąć, chociaż oczywiście nie powinno to zostać tak niezabezpieczone. Zaraz zobaczymy, co teraz będzie, jak podłączymy ten silnik teraz do prądu. A, to jest ta kompletnie połamana, rozwiercona ta zakrętka łożyska od tej strony. No to tak, włóżmy teraz szczotki ponownie. Tutaj będzie jedna szczotka. Tutaj włożę drugą z tych maleńkich szczotek. Sprężynka. Dokręcam. Sprawdźmy teraz przejście prądu po tych wszystkich kombinacjach. Jest. Wyłączone. Włączone. Włączone. Dobra, na obudowę nie ma przejścia. Ok. Podłączę w takim razie silnik do naszego regulatora napięcia. Pamiętamy, na znacznie zmniejszonym napięciu, tym bardziej, że ten silnik jest przewidziany do pracy na maksymalnym napięciu 120 V. Teraz chyba powinno być włączone. Włączam listwę zasilającą. No i słuchajcie, moim zdaniem jednak nie ma już tych oznak nieregularnej pracy silnika, czyli to, co przypuszczałem, uszkodzone uzwojenie w wirniku, jednak chyba się nie potwierdziło. Wydaje mi się, że powodem było to, że faktycznie rozsypało się już tutaj to łożysko i ten silnik po prostu gdzieś tam ocierał, pracował, no po prostu ten wirnik nie mógł się luźno obracać. Może pomogło to, że go rozmontowaliśmy, złożyliśmy, nasmarowaliśmy wszystko, ale przyznaję, że teraz z tej pracy silnika jestem całkiem zadowolony. Włączmy go jeszcze raz. Coś tam gdzieś troszeczkę o coś obciera, uderza. Nie wiem, czy to turbina, czy gdzieś ten wirnik.
o coś uderza, ale pamiętajmy, no to jest jednak 100-letni odkurzacz. Nie chodzi o to, żeby on idealnie działał, natomiast wydaje mi się, że jednak ten silnik jest sprawny. Także możemy go teraz spokojnie zmontować. Trochę czasu to jeszcze zajęło, bo wyjęliśmy ten wirnik, zdemontowaliśmy cały ten układ ssący te turbinki, co było nawet fajne, bo mogliśmy je przy okazji obejrzeć. Poprawiliśmy też to łożysko, przy okazji zmierzyliśmy rozmiar łożyska, chyba takiego samego po obydwu stronach. Tu jest, wydaje mi się, że dokładnie widoczne teraz, dokładnie takie samo łożysko. Także nie było to złe, że jeszcze raz musieliśmy ten silnik rozebrać. Dobra, to ja go w takim razie teraz montuję, a tak naprawdę zanim przykręcimy go do obudowy odkurzacza, chociaż możemy to w sumie nawet zrobić, tak czy inaczej trzeba będzie tutaj założyć nowy przewód zasilający, bo tego w tym silniku nie ma. Myślę, że może zacznijmy od założenia tutaj nowego przewodu. Ten, który używam do różnych eksperymentów, testów, oczywiście zaraz stąd wymontujemy. No tylko teraz mam pewien dylemat. W odkurzaczu Electrolux 11, który oglądaliśmy nie tak dawno, był taki oryginalny przewód w oplocie, takim brązowym, z jakimiś czerwonymi elementami. Tu jest nawet oryginalna, stara, niemiecka wtyczka. No i zastanawiam się, że coś w tym rodzaju mógłbym też tutaj zamontować. Tak naprawdę mam taki gumowy przewód dwużyłowy, który myślę, żeby tutaj całkiem fajnie pasował, ale pamiętajmy, że tutaj podczas jakiejś przeróbki ktoś zrobił dodatkową śrubkę, którą jest do korpusu tego silnika przymocowany przewód ochronny. Tak nie było w oryginale zrobione, ale ja chyba tak dla bezpieczeństwa jednak zostawię, czyli dam tutaj przewód trzyżyłowy. Mam taki... Tu mam taki trzyżyłowy przewód gruby, gumowy. Bardzo lubię takie przewody do różnych starych urządzeń wykorzystywać. Bardzo taki elastyczny. Tylko że teraz mam trochę obawę, no właśnie, że ten przewód w ogóle nie przejdzie tutaj przez tą oryginalną drucianą odgiętkę. Nawiasem mówiąc, teraz się tak zastanawiam, czy ten gruby, gumowy, dwużyłowy przewód tu przejdzie. No i powiedzmy, że od biedy tak, od biedy bym go przepchał. Czyli musiałbym dać faktycznie taki dwużyłowy przewód, co może nie jest jakimś głupim pomysłem. Ten trzyżyłowy się w tym przypadku nie nadaje, bo nie przejdzie, chociaż byłby tutaj też dosyć fajny. Ale mam jeszcze taki czarny przewodzik w oplocie, współczesny. On jest troszeczkę, obawiam się, za cienki, chociaż w sumie nie jest wcale dużo cieńszy od tego, który tutaj mieliśmy przy Electroluxie 11. Jest taki cały czarny. I on tutaj w sumie bez problemu przez tę odgiętkę przechodzi, wchodzi tutaj do rączki tego silnika czy tego odkurzacza. Nawet może by to fajnie wyglądało. Nie wiem, ze 2-3 metry takiego przewodu. Gumowy czy taki w oplocie? Myślę, że dam jednak taki w oplocie. Wolałbym, żeby on był troszeczkę większej średnicy, żeby te żyły były też troszeczkę większej średnicy, ale pamiętajmy, że to jest odkurzacz przewidziany na napięcie 120 V ze stosunkowo słabym silnikiem. Prawdę mówiąc, nie wiem, jakiej mocy jest ten silnik. To nie jest napisane tutaj na tabliczce. Poszukam gdzieś może jakiejś informacji. I myślę, że do takich muzealnych, kolekcjonerskich prezentacji ten taki fajny przewodzik w oplocie w zupełności wystarczy. A tak jak już powiedziałem, jest to też przewód trzyżyłowy z taką żyłą ochronną, czy z przewodem ochronnym, także będzie to zawsze jakieś dodatkowe dla bezpieczeństwa zabezpieczenie. No to może weźmy faktycznie ten przewód w oplocie. Gdyby to jakoś tam źle funkcjonowało, czy gdybym stwierdził, że to jednak nie pasuje, to zawsze możemy go na taki gumowy, dwużyłowy przewód wymienić. Zastanawiam się, jakiej długości go tutaj dać. No co najmniej 2 metry. Nie chciałbym też, żeby on się jakoś bardzo plątał. Ale powiedzmy tam ze 2,5, może nawet 3 metry go zaraz utnę. To jest akurat chyba 10-metrowa rolka. Ok, tutaj w tym miejscu mam mniej więcej 3 metry takiego przewodu. W sumie, gdybym ten odkurzacz faktycznie używał, to wolałbym troszeczkę dłuższy taki przewód. Ale też nie chcę, żeby on się gdzieś tam bardzo plątał, jak ten odkurzacz leży
na ekspozycji. Ja sobie to zabezpieczę taśmą, zanim go utnę, bo on potrafi się rozłazić. Dobra. I ucinam. Ten zapas sobie odłożę do innych urządzeń. Tutaj mamy nasz przewodzik. No i teraz włożę go tutaj do rączki. Teraz trzeba będzie usunąć ten przewód, który mamy tu w tej chwili założony. Ok. Przewód się nam przydał, ale mogę go już odłożyć na bok. Teraz patrzę, kostka jest zamontowana aż tutaj, czyli tak naprawdę te przewodziki będą bardzo, bardzo krótkie. O, mniej więcej coś takiego. Jakieś 2 cm. Raz, ze 2 cm. Ale ten przewód ochronny będzie musiał być dużo, dużo dłuższy, bo on dochodzi aż tutaj do tej śrubki. No, czyli tak, mniej więcej coś takiego. Tutaj trzeba będzie tę izolację od tego mniej więcej miejsca zdjąć. No, ten oplot, żeby zdjąć, można go troszeczkę stopić. Już mam tutaj wyjęty ten gumowy przewód. Nawiasem mówiąc, te końcówki oplotu też troszeczkę tu mogę podtopić, to one się nie będą rozkręcały. Zresztą jest to zabezpieczone taśmą izolacyjną. No i tutaj już mam ten zwykły gumowy przewód w środku. No to rozcinam sobie tutaj. Ok. Przymierzam. No teraz powinno być dobrze. Tutaj będę miał troszeczkę podwinięty ten brązowy przewodzik, tutaj ten niebieski i tutaj też pod tą śrubką zawinięty ten ochronny żółto-zielony. Dobra, to zdejmijmy teraz jeszcze, popatrzmy. Tutaj gdzieś o style izolacji zdejmiemy zaraz. Tutaj troszeczkę więcej. No i tutaj najwięcej. Troszkę dłuższy. Tak. Tak. I brązowy. Dobra. O, już mam te przewody wygięte w takie haczyki, żeby tam ładnie weszły w tą kostkę przyłączeniową i sobie je jeszcze odrobinkę pocynuję. No, mam je pocynowane. Myślę, że mogę powoli tutaj montować w tej kostce. Tutaj damy ten brązowy. Ok, siedzi. Teraz damy ten niebieski. I dokręcamy. Ok, te przewody mamy już połączone. Możemy teraz wmontować kostkę, tylko jeszcze momencik. Może ja tutaj zaraz jeszcze okręcę kilka razy ten przewód taśmą, żeby on po prostu, żeby nie groziło to wyrwaniem tych przewodów, czyli tak dosłownie samą tą końcóweczkę muszę okręcić taśmą. Dobra. Zawsze będzie to troszkę blokowało przed wyrwaniem. Można by tutaj, prawdę mówiąc, jakąś taką klamerkę na ten przewód założyć. Nie wiem, czy tu coś takiego było oryginalnie zrobione. Nie widzę śladów czegoś takiego. Więc po prostu kilka razy tę końcówkę okręcę taśmą, tak żeby to było w miarę szerokie i żeby nie mogło przejść tutaj przez ten otworek w rączce. Wtedy jak nawet ktoś szarpnie tym przewodem, to on po prostu stąd nie wyjdzie. Powinno to wystarczyć.
Coś takiego, tak. Dobra. No i jeszcze ten zielony przewodzik. Dobra, wszedł. Się tam ułoży i dokręćmy ją. No dobra. I mamy teraz ten przewód ochronny też przymocowany, przepraszam, wysypię tu jakąś resztkę przewodu, przymocowany do korpusu, a te przewody mamy połączone z tymi idącymi do silnika. Ok, i tutaj ten przewód jest chyba na tyle mocno trzymany, że nie powinien się tutaj wyrwać. Dobra, na wszelki wypadek jeszcze tutaj nakleję taki kawałek taśmy izolacyjnej, gdyby któryś z tych przewodów się odczepił. Tak, to troszkę to jeszcze osłonimy. Tu w sumie można by dla bezpieczeństwa nawet całą tą kostkę jeszcze okręcić taśmą izolacyjną. Ale w ten sposób powinno to już być zabezpieczone. Gdyby jakiś z tych przewodów się odczepił, to po prostu przerwie obwód, odkurzacz przestanie działać, a nie będzie ryzyka, że dotknie gdzieś tutaj do obudowy. Dobra. No to myślę, że możemy za chwilkę zakładać tutaj te rączki, te pokrywy na rączce odkurzacza. No to bierzemy się teraz za montaż tych okładzinek, zresztą bardzo ładnych. Nie wiem, czy pamiętacie, na filmie o odkurzaczu Electrolux 5 też oglądaliśmy bardzo podobne zwykłe okładziny rączki, tylko że z symbolem głowy słonia. Przyznaję, że nie wiem do tej pory, skąd wziął się ten słoń w odkurzaczach, we wczesnych odkurzaczach Electroluxa. Tutaj jest już zupełnie inny symbol. Tutaj są takie dwa węże splecione wokół strzały albo laski. To się bardzo często kojarzy z symbolem medycznym, chociaż zwłaszcza jeden wąż oplatający laskę jest takim symbolem medycznym. Natomiast wydaje mi się, że to jest tak zwany kaduceusz. Jeżeli Was to interesuje, zajrzyjcie do Wikipedii na przykład, poszukajcie, co znaczy hasło kaduceusz. To jest symbol, który miał bardzo wiele znaczeń, ale między innymi symbolizował zgodę, jakąś wymianę handlową. No, jest też używany w kontekście medycznym. Być może na takim odkurzaczu właśnie to znaczenie medyczne mogło mieć jakieś znaczenie, no bo tego rodzaju odkurzacze były często właśnie postrzegane jako urządzenia nie tylko do sprzątania, ale też do dezynfekcji, do usuwania jakichś bakterii, drobnoustrojów z pomieszczeń, z powietrza, zwłaszcza jeżeli były wyposażone w dodatkowe filtry, więc wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby w takim właśnie znaczeniu tutaj ten symbol dwóch węży zastosowano, aczkolwiek dokładnie tego nie wiem, nigdzie nie znalazłem żadnych opisów, co takie, skąd te symbole, czy głowy słonia, czy właśnie tych dwóch splecionych węży na rączce odkurzaczy Electrolux się wzięły, kto je wymyślił. Myślę, że warto byłoby jeszcze tę zagadkę rozwiązać. Ja już tutaj wkręcam śrubki i bardzo mnie cieszy, że ten odkurzacz znowu nabiera kształtu. Ok, super, z jednej strony mamy to już zamontowane. Teraz zakładam okładzinkę z drugiej strony. Tutaj nawiasem mówiąc w środku jest jakiś numer 242A na obydwu tych okładzinkach. Nie mam pojęcia, czy oznacza on, czy jest to symbol jakiejś odlewni, czy tłoczni, która te rączki wytłoczyła. No i tutaj w odróżnieniu od odkurzacza Electrolux 5 nie ma też podanego napisu, z jakiego materiału te okładzinki wykonano. Pamiętam, że tam w odkurzaczu Electrolux 5 takim pięknym francuskim był jeszcze napis Trollit. To jest rodzaj materiału, z którego tego rodzaju obudowy robiono. Przypuszczam, że to także są okładzinki wykonane z trolitu, bo zewnętrznie na pierwszy rzut oka są dokładnie takie same. Tutaj mam pewien problem, bo mam chyba tylko jedną taką śrubkę, ale moment, zanim ją wkręcę, to pozwólcie, że ja ją sobie wezmę dla porównania i poszukam, czy nie mam w moim zapasie śrubek drugiej takiej. Nie, tutaj chyba raczej jej nie było, ona musiała gdzieś wypaść od tego odkurzacza. Dobra, spróbuję coś podobnego znaleźć. No i tutaj mój skład śrubek też mnie nie zawiódł, bo mam śrubkę prawie dokładnie jak do Electroluxa. Zobaczymy, czy ta główka tutaj w tę okładzinkę wejdzie. Nie, ona jest troszeczkę... Ta główka jest troszeczkę za szeroka. No jak innej nie znajdę, to trzeba będzie
się taką zadowolić, ale momencik, jeszcze chwilę tu pogrzebię. Tu jest jeszcze jakaś taka z taką ściętą główką. O, głębiej nawet nie trzeba. No dobra. Ta troszkę wystaje, ale z czasem też ją może wymienię. No i mamy fajnie wyprowadzony ten przewód. No ale przewód przewodem, a tu jeszcze potrzebujemy przecież wtyczkę z drugiej strony. Przyznaję, że nie chciałbym dawać takiej ordynarnej, współczesnej wtyczki. No nie mam takiej fajnej, jak na przykład gdzieś go tutaj położyłem. O, nie mam takiej fajnej jak na przykład przy tym odkurzaczu Electrolux 11, aczkolwiek poszukam rzeczywiście takiej starej wtyczki, chociaż prawdę mówiąc, no skoro daliśmy tutaj już 3-żyłowy przewód, to wtyczka też powinna być tutaj z gniazdem na bolec od przewodów ochronnych. Mam taką starą, chyba jeszcze z PRL-owską wtyczkę, która myślę, że będzie tutaj całkiem fajnie na razie pasowała, bo też jednak sprawia takie dosyć, powiedziałbym, archaiczne wrażenie. O, wyglądałoby to mniej więcej tak. Myślę, że na razie przynajmniej ją założę, że ona będzie jednak tutaj do tego odkurzacza jakoś w miarę pasować. Niedawno gdzieś znalazłem sporo tego rodzaju wtyczek i sobie kupiłem cały zapas. Ok, czyli tak, tutaj mamy, tędy wchodzi przewód, tak, w ten sposób wchodzi przewód, dobra, tutaj jest trzymany, tutaj jest jeden styk, drugi styk i tutaj jest przewodzik ochronny. No dobra, tak czy inaczej, tyle na razie, zdejmijmy z niego izolacji. Dobra, żeby nie przedłużać, już mam tutaj przewody docięte. Mam zdjętą izolację. No a tutaj przydałaby mi się jeszcze jakaś taka gumowa odgiętka, ale takiej nie mam. Natomiast założyłem tutaj, po prostu owinąłem to kilka razy taśmą izolacyjną. Myślę, że też będzie to chroniło koniec tego przewodu. Ta taśma izolacyjna jest dosyć mocna. Sprawdzam jeszcze tutaj dokręcenie tych wszystkich śrub. No, wydaje mi się, że powinno to być wszystko bezpiecznie tutaj zamontowane. Wkładam tutaj nakrętkę. Wkręca się, dobra. No, wtyczkę mamy właściwie gotową. Nawet fajnie wygląda. Taka troszeczkę nietypowa wtyczka pasująca do tego starego odkurzacza. Jest. Nie ma. Jest. O, dobra. No to skoro sprawdziliśmy, jeszcze sobie raz sprawdźmy ten przewód ochronny. Ok, dobra. Skoro sprawdziliśmy, no to zróbmy teraz test tego silnika po podłączeniu go do obniżonego napięcia. Czyli tak, nasz silnik podłączam do regulatora napięcia. Tutaj już mam miejsce na ten bolec od przewodu ochronnego. Regulator napięcia mam podłączony do listwy zasilającej, dużo zmniejszone napięcie. Pamiętamy o tym cały czas, przypominam, że odkurzacz jest przewidziany na napięcie do 120 V. My go uruchomimy na znacznie zmniejszonym napięciu. Teraz powinien być wyłączony, teraz włączony. No to robimy próbę.
całkiem fajnie działa, tak jak już chyba mówiłem, na niższych obrotach, przy niższym napięciu słychać tutaj jakieś klekotanie, nie wiem, może któraś z tych turbin o coś uderza. Natomiast no już jak wejdzie na wyższe obroty, jak to nabierze prędkości wszystko, to moim zdaniem działa naprawdę całkiem fajnie. Tutaj od tyłu mamy to łożysko zabezpieczone, natomiast trochę nie chciałbym długo uruchamiać tego odkurzacza bez nakręconej tej pokrywy łożyska, no bo po prostu, co prawda to łożysko bardzo mocno siedzi tutaj na wale silnika, no ale jednak jest niebezpieczeństwo, że ono po prostu wyskoczy i, no i wtedy może się to wszystko tam zepsuć. Natomiast postaram się tutaj coś zdobyć, co przynajmniej tymczasowo będę mógł wkręcić, żeby to łożysko było jednak zabezpieczone. A poszukam jakiejś takiej możliwości trwałego zabezpieczenia tego łożyska, jakiejś takiej nakrętki mniej więcej właśnie tej wielkości z pasującym tutaj gwintem. Zaraz rozejrzę się po warsztacie, może od razu coś znajdę. Będziecie się śmiać, ale coś wam pokażę. Zobaczcie, znalazłem tutaj taką hydrauliczną redukcję, to jest chyba już nie wiem, 3/4, 1/2. I co się okazuje, ten gwint 3/4 jest po prostu idealny tutaj. Tak naprawdę to, czego potrzebuję, to jest taki też hydrauliczny, nie wiem, korek, czop, nie wiem jak to się nazywa. Ten akurat jest chyba 1/2, jest tutaj za mały, ale jakbym miał taki 3/4, to jest właściwie dokładnie to, co jest mi tutaj potrzebne. Chodzi po prostu o to, żeby on to łożysko trzymał, żeby nie było niebezpieczeństwa, że się wysunie. Ale prawdę mówiąc, nawet jak założę w tej chwili tą redukcję, to ona i tak będzie tutaj ścianki tego łożyska trzymała, a nie będzie naciskała na te ruchome części. Także to jest może trochę głupie, ale ja to zakładam. Bardzo fajnie dociska łożysko. Nie ma teraz niebezpieczeństwa, że to łożysko zsunie się z wirnika. Mogę to zamontować, to nie będzie widoczne, a kupię sobie po prostu taki korek hydrauliczny i tutaj założę. No, takie dziwne rozwiązanie, ale w jakiś tam sposób trzeba sobie w takich sytuacjach pomóc. No dobra, to teraz montujemy tutaj całą tę część na obudowie. To jest troszeczkę niewygodne, bo trzeba tutaj wkręcić od środka 3 takie śruby. No ale zaraz to zrobimy. Tutaj była jeszcze taka gumowa uszczelka, ale z niej praktycznie niewiele już zostało. No dobra, muszę tylko nacelować tutaj, patrząc do środka. Muszę tak nacelować oczywiście, żeby to logo było na górze. No i co? O, w tej chwili widzę już, gdzie powinny się znajdować śruby. No to biorę sobie śruby, wsadzę tutaj rękę i jedną po drugiej postaram się tutaj wkręcić. Ok, trochę mi to zajęło, ale już mam te śruby przykręcone, może nie bardzo mocno, bo jednak będę jeszcze raz to odkręcał, żeby zmienić to mocowanie łożyska. Ale generalnie mamy już większość tego odkurzacza zmontowanego. Wkładam teraz do środka ten oryginalny worek na kurz. Nawet jeszcze pełen starego kurzu w środku. Nakręcam pokrywę. To jest, nawiasem mówiąc, chyba jedyny Electrolux, który znam właśnie z nakręcaną pokrywą worka na kurz. O, jeszcze mocuję tutaj ten pasek naramienny. To trzeba przełożyć przez tę klamerkę i tutaj go zahaczyć. Fajnie. Wszystko równiutko. No i myślę, że z tym wymienionym czarnym przewodem w oplocie całkiem ładnie się ten odkurzacz prezentuje. Tak jak powiedziałem, gdybym faktycznie z niego korzystał, to troszeczkę dłuższy bym dał ten przewód, nie wiem, pewnie 5-metrowy. 3 metry to może jest do takiego codziennego odkurzania troszkę za mało, ale jako eksponat nie jest źle, bo ten przewód można tutaj łatwo przy tym odkurzaczu gdzieś przyczepić i po prostu się on niepotrzebnie nie plącze. Aha, no i jeszcze zapomniałbym tutaj o zamontowaniu tego zabezpieczenia na wylocie powietrza. To się chyba już porządnie trzyma. Tu są takie blaszki, które można troszkę rozgiąć. O, one powinny. Tutaj muszę coś jeszcze pokombinować z przyczepieniem tego łańcuszka
do obudowy. On chyba też troszeczkę się oderwał, ale coś tutaj też jeszcze z tym wymyślę. Bardzo mnie ciekawi, czy były tutaj takie malutkie filtry zakładane też na wylocie powietrza. O takich filtrach do odkurzacza Electrolux 7, prawdę mówiąc, nie słyszałem. No i myślę, że teraz przyszedł czas na zrobienie już testu po zmontowaniu tego odkurzacza. Podłączymy go zaraz znowu do regulatora napięcia. Tak naprawdę to ja mam dwa transformatory, które umożliwiłyby nam podłączenie takiego odkurzacza. Przypominam, znowu przewidzianego na napięcie do 120 V. To jest jeden z takich bardzo fajnych, starych transformatorów, ewidentnie własnej roboty, w takiej drewnianej skrzyneczce. Tutaj właśnie są styki 220 V, 120 V. Można by tutaj tę wtyczkę bez problemu podłączyć, ale ja tego transformatora jeszcze nie testowałem, nie zaglądałem w ogóle do środka, będzie to tematem i to myślę, że już niedługo, jakiegoś oddzielnego odcinka. No i mam jeszcze jeden bardzo fajny, taki malutki francuski transformator wyprodukowany w miejscowości Saint-Claude. Właśnie 220-120 V. Wydaje mi się, że był on przewidziany właśnie do tego rodzaju urządzeń. Pamiętacie być może w odcinku o odkurzaczu Electrolux 5 mówiliśmy, że we Francji praktycznie do lat 60. istniały różne rejony, czy nawet miasta, w których bardzo różniło się napięcie sieciowe. Tam było 127 V, 110 V, 220 V. No to ewidentnie jest jakiś transformator francuski właśnie przewidziany na takie urządzenia do 120 V i tutaj też można by ten odkurzacz spokojnie do takiego transformatorka podłączyć, aczkolwiek też tego transformatora jeszcze nie przeglądałem, będzie o tym znowu oddzielny odcinek, więc na razie nie będę tego robił, trzeba sprawdzić, czy ten transformatorek w ogóle działa i zresztą w tym odcinku też wypróbujemy, być może wrócimy do tego odkurzacza i wypróbujemy go właśnie z tym małym transformatorkiem. Natomiast ja podłączę ten odkurzacz dzisiaj do mojego regulatora napięcia. Tu co prawda nie mam skali i nie mam też woltomierza, ale wiem, że mniej więcej do połowy skali mogę spokojnie dojść i tego napięcia 120 V nie powinienem przekroczyć. Najwyżej będzie ono troszeczkę niższe. Podłączam w takim razie odkurzacz do regulatora napięcia. Regulator mamy podłączony do listwy zasilającej. Włączę listwę, włączę odkurzacz. Przyznaję, że ta siła ssania tego odkurzacza nie jest jakaś powalająca. Coś tam zasysa, ale nie wiem, czy dało się nim jakoś szczególnie sprzątać. Zresztą widzieliśmy w przypadku odkurzacza Electrolux 5, że było to jednak dosyć symboliczne. Na pewno by ten odkurzacz funkcjonował, ale to jest nieporównywalne oczywiście z nowszymi modelami. Włączę go jeszcze raz na chwilę. Tam nawet zasysa. Zaraz spróbuję od jakiegoś innego Electroluxa przynieść tutaj taką sztywną rurę i zobaczymy wtedy, jak ten odkurzacz będzie działał. Przyniosłem tutaj taką rurę od odkurzacza Electrolux 11, który już tutaj na kanale oglądaliśmy i ona tutaj idealnie pasuje. Co prawda tutaj jest też gwint na tym wlocie powietrza, także coś chyba można było tutaj, wydaje mi się, wkręcać. Może taki elastyczny wąż, ale jest też możliwość zamontowania takiej po prostu wsuwanej, sztywnej rury. No i teraz tak naprawdę ten odkurzacz wygląda dopiero fajnie w całej swej okazałości. Włączmy go jeszcze raz na chwilkę.
i teraz faktycznie jakąś tam lekką siłę ssania tutaj czuć. Na pewno była to pewna pomoc w takich pracach domowych i być może, kiedy ten odkurzacz był nowszy, działało to wszystko trochę lepiej. No myślę, że dzisiaj jednak byłoby posprzątanie domu byłoby tym odkurzaczem dosyć męczące, ale jako zabytek, działający zabytek techniki, jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że ten silnik jednak okazał się całkiem sprawny. No i na koniec bardzo Wam za to dzisiejsze spotkanie z tym odkurzaczem Electrolux 7 dziękuję. Właściwie za drugą część spotkania z tym odkurzaczem, no bo przypominam, że temu odkurzaczowi poświęcone są tak naprawdę 2 odcinki na kanale, a jeżeli Was te stare Electroluxy interesują, jedne z moich tak naprawdę ulubionych historycznych odkurzaczy, no to za chwilę pod koniec tego nagrania zamieszczę tutaj kilka linków do filmów, na przykład o odkurzaczu Electrolux 5, odkurzaczu Electrolux 11, Electrolux 12 i także w opisie tego nagrania postaram się zamieścić kilka innych linków również do filmów o innych Electroluxach, a z nimi spotkamy się jeszcze na pewno niedługo, bo mam jeszcze 2 stare odkurzacze Electrolux 5 do przejrzenia, Electrolux Z25 mam do przejrzenia, jeszcze nowsze Electroluxy z lat 70., także one na pewno będą się tutaj pojawiały. Z tego urządzenia bardzo, bardzo się cieszę. Przypominam, że przejrzeliśmy ten odkurzacz, wyczyściliśmy. Na początku wyglądało tak, że ten silnik jednak nie będzie dobrze działał, ale okazało się, że jest całkiem sprawny. No i wymieniliśmy tutaj ten przewód na taki nowy, ale jednak imitujący taki retro przewód, stary przewód w oplosie. Także myślę, że jeżeli chodzi o ten odkurzacz, wszystko się właściwie całkiem fajnie udało. Odkurzacz jest bardzo fajnym zabytkiem do kolekcji. Zresztą będziemy do niego wracać. To jest chyba jedyne moje urządzenie przewidziane na napięcie znamionowe do 120 V, a powiedziałem Wam już, że mam 2 takie 120V transformatorki, więc z nimi na pewno też ten odkurzacz w oddzielnych odcinkach wypróbujemy. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia podczas spotkań z innymi starymi urządzeniami, nie tylko starymi Electroluxami.